Jó reggelt kívánok! A właściwie dzień dobry, prosto z węgierskiej krainy. Wyruszyliśmy znowu na Bałkany, ale tym razem nie drogą lotniczą, a drogą lądową. I właśnie mamy za sobą sporo ponad 500 km wyjechane z domu. Mamy piękny poranek, jest 7 rano. Wyjechaliśmy pół do pierwszej, czy za 21 w nocy, w ogromnych burzach, jakie przechodziły nad Śląskiem. A od momentu dojechania do granicy czesko-słowackiej nie ma ani kropli deszczu. Piękna noc za nami i piękny poranek. Zmierzamy w kierunku Chorwacji, Osijeku, żeby zobaczyć tą krainę na północy Chorwacji, nie nad morzem, nie Dalmację, tylko tą taką interiorową. Jeszcze przed nami 140 km, wylądujemy gdzieś 8:30 w Osijeku, akurat w sam raz na śniadanko, piękna pora. Zobaczymy, co nam się uda miejscowego zszamać. Pewnie wejdzie kawa, bo ja prowadziłem całą noc, udało mi się przed chwilą drzemnąć dosłownie 5 czy 10 minut, ale turbo drzemka, odzyskałem siły, możemy jechać dalej. Po 7 godzinach z kawałkiem i niemal 700 km dotarliśmy w końcu do Osijeku. To 4. największe miasto Chorwacji. Jest tu co zobaczyć, jest piękna rzeka, która płynie tutaj aż z Włoch. Ma 725 km i wpływa do Dunaju już na terytorium Węgier. Super, pogoda dopisuje. Jest 9 rano i jest już prawie 30 stopni. No to jest porównanie do naszej krainy deszczowców. Mnie już jest troszeczkę cieplutko. Dobra, lecimy coś zjeść. Centrum Osijeku, hala targowa i śniadanko. Co prawda nie jest takie regionalne dla Slawonii, bo Osijek to Slawonia, czy dla Baranii, która jest tuż obok. Po prostu takie fusion śniadanko w bardzo dobrej formie. Ja mam sadzone jajka z boczkiem, sałatką i chlebem. Kasia oczywiście najdroższe możliwe danie z całej karty, czyli tosty z awokado, łososiem i jajkami po benedyktyńsku, nie po benedyktyńsku, w koszulkach. O, w koszulkach. Więc może nie jest to tradycyjne chorwackie danie, natomiast jesteśmy głodni po całej nocy podróży i chcemy coś szybko zjeść, a to miejsce miało bardzo dobre oceny. I tyle. Slawonia, najbardziej wysunięty na północny wschód kawałek Chorwacji, graniczący z Węgrami, z Serbią, Bośnią i Hercegowiną, więc sami możecie sobie wyobrazić, że jest tutaj niezły tygiel kulturowy, bo mieszają się tutaj różne wpływy. I to jest taka część Chorwacji, którą w zasadzie turyści omijają z prostego powodu, no bo nie ma dostępu do morza. Ale czy tak zupełnie nie ma tutaj nic do roboty? No oczywiście nie, już nawet nie wspominam o jednych z najlepszych win w całej Chorwacji, bo Slawonia właśnie słynie tutaj z produkcji wina i ziemie te są niezwykle żyzne, dlatego nazywane są one często spichlerzem Chorwacji, dlatego bo jest mnóstwo upraw i można powiedzieć, że ten region żywi także inne regiony Chorwacji. Kiedy przyjedziecie sobie tutaj, taką najbardziej zabytkową częścią miasta jest Starówka położona w obrębie twierdzy. I jak popatrzycie sobie na architekturę, to ona jest kompletnie inna od tej, którą możecie zobaczyć w Dalmacji nad morzem. Nie ma tutaj tych charakterystycznych domków z kamienia, a takie można powiedzieć klocki. Ulice przecinają się pod kątem prostym. Skądś to już znamy. A skąd? No, od Habsburgów, dlatego, bo ta część Chorwacji po okupacji osmańskiej została wcielona do Królestwa Węgier i zapanowali tutaj Habsburgowie. Jeśli chodzi o Habsburgów, to mamy jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element architektoniczny tutaj, a mianowicie kolumna morowa. Sporo opowiadaliśmy Wam o nich w trakcie naszych pobytów na Morawach w Czechach, bo jest ich tam naprawdę dużo. Zazwyczaj zostały one wznoszone jako podziękowanie za ocalenie przed epidemią dżumy czy cholery. Ta została sfinansowana przez wdowę po habsburskim generale, który zmarł na dżumę. Jak możecie zauważyć, były wznoszone w podzięce za uratowanie, a ona ją postawiła wtedy, kiedy on zmarł. Nie wiem, czy miała za to dziękować.
ale stoi. Tuż obok kolumny znajdziecie dwie studnie, takie z czerwonego marmuru. Można byłoby pomyśleć zwykłe studnie, ale nie są one takie zwykłe, bo Osijek jako pierwsze miasto w Chorwacji miało swoją kanalizację i to jest właśnie element studni pompy, która też służyła tutaj mieszkańcom. Jak przystało na twierdzę, oczywiście musiała być ona otoczona murami, no bo była to twierdza obronna. Na dzień dzisiejszy niestety nie zachowało się w całości, ale w południowo-wschodniej części jest ich całkiem okazały fragment i jeśli będziecie tutaj, a oglądaliście nasz filmik z Kłodzka lub byliście tam osobiście, no to od razu może Wam się skojarzyć właśnie ten typ budowli z naszą twierdzą kłodzką, chociaż naszą, w zasadzie była to twierdza pruska, no ale ten sam okres i widać to po architekturze. Spacerując po mieście nie da się nie zauważyć, że ten region Chorwacji jest biedniejszy niż te nadmorskie miejscowości, gdzie przyjeżdżają turyści i zostawiają kupę kasy. One w zasadzie już nie mają śladów zniszczeń po wojnie, natomiast tutaj jest mnóstwo pięknych kamienic, właśnie jeszcze takich z okresu habsburskiego, takich jakich jest bardzo dużo na Morawach, tylko te tutaj są nieodnowione. Znaczna część z nich nosi jeszcze ślady na przykład po kulach, więc da się to naprawdę odczuć. Z drugiej strony jest dużo naprawdę fajnej infrastruktury, ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania, tutaj taka bieżnia, która ma kilka kilometrów, ścieżka rowerowa ciągnie się w tamtą stronę 60 kilometrów, w drugą stronę nawet nie wiem, ale to naprawdę fajne tereny właśnie do uprawiania sportu i do zwiedzania takiej innej Chorwacji, nie tej komercyjnej, turystycznej, tylko właśnie takiej lokalnej. Przekroczyliśmy rzekę Drawę i znaleźliśmy się w regionie Barania, sąsiadującym ze Slawonią. I znajdujemy się teraz w Parku Narodowym Kopaczki Rit. W tym parku mieszka na co dzień 300 gatunków ptaków, 54 gatunki ssaków i 46 gatunków ryb. Są tutaj takie drewniane kładki, dzięki którym możecie przechadzać się nie niszcząc tej natury i próbować obserwować właśnie te stworzenia w swoim naturalnym środowisku. Jest też stateczek, który robi takie małe rejsy razem też z takimi wykładami edukacyjnymi. Natomiast powiem Wam szczerze, że patelnia jest tutaj przeogromna. Raczej spodziewaliśmy się przyjemnego spaceru w cieniu drzew. Można wchodzić z psami, ale psy muszą być oczywiście na smyczy z racji tego, że jest to park narodowy. I z punktu recepcji do tego miejsca, skąd odpływają statki, to jest taki spacer 30 minut, ale naprawdę w pełnym słońcu. Jeśli chodzi o cenę rejsu statkiem, to kosztuje on 10 euro. Wstęp do parku kosztuje 3 euro. No i my na statek się nie zdecydowaliśmy. W parku niestety nie zaobserwowaliśmy za wiele. Oprócz parówczaków pospolitych, zwanych też jamnikami szurskowłosymi, było mnóstwo komarów, więc jeśli będziecie tam decydować się na zwiedzanie, no to jakaś muga to niech wiedzie koniecznie. Ale jak wiecie, jeśli jesteście z nami trochę dłużej, to my lubimy dobrze pojeść. I Michał znalazł takie miejsce, które ma świetne opinie. No i wygląda w ogóle super. Lokal nazywa się Didin Konak, czyli taki dziadkowy zajazd. I generalnie tutaj poza restauracją bardzo dużą jest czterogwiazdkowy hotel i takie apartamenty. Tutaj za naszymi plecami są apartamenty. A tutaj mamy stolik restauracyjny, na który trochę poczekaliśmy, no bo jednak to, co musimy powiedzieć, no to obsługa tego lokalu nie jest mocną stroną. No chyba początek mieliśmy ciężki. Z 15 minut chyba czekaliśmy na stolik, mimo że po prostu co chwilę ktoś nas widział i pytał, co chcemy. Mówimy, że stolik i mówili 2 minutki. No i potem po prostu znikali i ich nie było. No ale mniejsza z tym, początek był słaby, natomiast jak zobaczyliśmy jedzenie, jakie tutaj roznoszą, jakie tu się rozchodzą zapachy i co w ogóle mają w karcie dań, no to stwierdziliśmy, że no dobra, damy szansę, spróbujemy. I mamy nadzieję, że to jedzenie samo się obroni. No myślę, że tak. Jesteśmy w Barani, wyjechaliśmy ze Slawonii, przekroczyliśmy rzekę. Jesteśmy bliżej Dunaju, pomiędzy tymi dwoma rzekami Drawą i Dunajem właśnie jest Barania, która jest częścią Chorwacji, częścią Węgier. I te okolice generalnie słyną z ryb słodkowodnych i z papryki. Tak, te wszystkie takie wisiorki z tymi paprykami, które kojarzycie z Węgier, to tak samo występują tutaj w Chorwacji, po tej stronie granicy. Wszystkie te potrawy tutaj są też gdzieś tam nasycone papryką, no i są głównie ryby słodkie. Taką najbardziej klasyczną potrawą dla tych rejonów jest fish paprykarz.
Czyli paprykarz, taka zupa. Ostre. To jest zupa zupa rybna, najczęściej z karpia, suma i czasem sandacza, gotowanych z cebulą, czosnkiem, dużą ilością słodkiej papryki tartej, ostrej. To się w takim klasycznym kosiołku gotuje nad paleniskiem i to trwa to gotowanie kilkadziesiąt minut. No i tak jest, że założyliśmy zamówienie godzinę temu i w tej chwili dopiero przyszło nam czekadełko po godzinie. A przed chwilą mówiliśmy, że kurczę, że jesteśmy tak głodni, bo naprawdę mamy bardzo długi dzień. Michał jechał całą noc, jedliśmy tylko śniadanie, jest już 15. I przed chwilą powiedziałam, no fajnie byłoby, gdyby przynieśli chociaż jakieś czekadełko, jeśli tak długo się czeka. I chyba kelner przeczytał w moich myślach, bo właśnie przyniósł czekadełko. Tak, czekadełko. Proszę, tutaj. O, ja już tego nie będę jeść. No wyśmienita pasta paprykowa. Ostra. Rewelacyjna. Fajny chlebek. Z tym fish paprykarzem też jest taki problem, że ten garnek to jest duża porcja i to się zamawia na 2 osoby. Kasia nie jest przekonana, bo to jest pikantne, chociaż pani zapewnia, że nie jest za bardzo pikantne, więc pewnie też zje. No więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja to chcę spróbować i w ogóle chcę spróbować czegoś, czego nie jadam, czyli karpia. Jak moja kochana babcia zobaczy, że ja zjem karpia, gdzie odkąd pamiętam, na Wigilii zawsze odmawiałem karpia, że fuj, ble i tak dalej, no to normalnie fiknie. Tak. Pozdrawiamy babcię. Całuski dla babci. Czekamy jeszcze, więc miejmy nadzieję, że za moment pokażemy tu piękną potrawę. No powiem wam, cyrk ziemski. Doszło do tego, że czekaliśmy już 1,5 godziny, po czym zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą, że o co chodzi? Dlaczego my nie dostajemy tego jedzenia? Nie chcieli tego przyznać do końca, ale no wygląda na to, że po prostu zapomnieli o nas. Ale przyszedł jakiś bardziej ogarnięty kelner, troszkę załagodził sytuację, przyznał się do błędów i tak dalej, wziął na siebie. Dużo grup mieli. Tak, dużo grup mieli i zapomnieli o nas i nagle się okazało, że Zapomnieli, tylko mieli dużo grup i mieli dużo zamówień. Czekaj, bo to się nie takie, najpierw sam wywar. Właśnie chciałem o tym powiedzieć. No, Jeszcze twoja rybeczka, no i super. No to mam. Garlic sauce. Okay, so I have to be careful. No, you don't need to. Thanks. At least I'm not. Okej. Dobra, przyszedł fish paprika. Enjoy. Thank you. Polish, yeah? Smacznego, smacznego. Fala. Proszę. Okej, pan jest bardzo ogarnięty. Przyszedł fish paprikaż. Jeszcze chyba w życiu nie mieliśmy tak długiego wstępu do jedzenia, ale chyba tylko dlatego, że tak długo czekaliśmy. I tak co dzisiaj w ogóle nam cały dzień nie idzie, a O, po nie. prostu niewyspanie. Także zupka jest fajna, taka wygląda naprawdę bajerancko. I jak to się tutaj je się następująco. By się okazało, że Grażyna Najpierw, źle jadła, nie? że tak powiem, miejscowi zaczynają od tego, że nakładają sobie tych domowych nudli, których jest tyle, że nie ma bata, żebyśmy to przejedli. To jest naprawdę chyba nie na 2 osoby, bo pani powiedziała, że na 2 osoby. Myślę, że to jest tak na Ze wszystkim mamy tak, że jemy tego mniej, to jest 3 osoby. Dobra. Co najmniej. I robimy tak, że najpierw próbujemy tego wywaru. Przepraszam, Kasia, że... Ale tak było wygodniej pokazać do kamery. Jasne. No i co? No dobra, no to próbujemy najpierw. I dopiero jak się ten wywar zje, no to przychodzi pora na te ryby, które są w środku. Ale ja będę musiał spróbować tego karpia. No, to będzie wyzwanie w moim przypadku. O, ciekaw jestem, jak tam Kasia pod względem ostrości. Ostre to jest. Aha. No zaraz się przekonamy, że jest zupełnie nieostre. Jezu, ostre to jest. No jest delikatnie pikantne. Nie, ale na jest Kasie- ostre. Na Kasie jest ostre. Ale super, bo no to jest po prostu to jest taka papryka. To nie jest ostre od chili. Chociaż delikatnie może być taki cayenne, ale no to jest tak wędzona papryka. Właściwie głównie papryka. Powiedziałbym, że nawet nie czuję, żeby tu było jakieś specjalnie rybę czuć, ale dobra. Spróbujemy tutaj drapnąć rybkę. Dobra, teraz nie będę miał pewności, czy to jest karp. Chociaż po skórze wygląda na to, że to może być karp. Dobra, spróbujemy tu widelcem. Ale to jest pyszne. To jest karp. I muszę się przyznać, że on mi smakuje. Naprawdę, nie czuć go tak po prostu takim mułem, jak to u nas zazwyczaj w potrawach. Nie no, naprawdę mięso. Daj troszkę spróbować. Myślę, że Mam nadzieję, że nie będzie bardzo pikantne. delikatny. No faktycznie dobre.
A jeszcze ta twoja rybka, co ty miałeś? Aha, o konia wzięłaś. Tak, o konia z Z grilla. krumpirą. I naprawdę Jasne. super z sałatką taką ziemniaczaną, taką typową tutaj. Aha. Nie, wszystko jest naprawdę przyrządzone super, więc warto było czekać. Wstęp mieli nie najlepszy, ale trochę się zrehabilitowali. Jedzenie jest naprawdę dobre, wystrój jest super. Jesteśmy ludźmi, można się pomylić. Grunt, że po prostu stanie na wysokości zadania, a nie stawali okoniem. Starali się jak najszybciej rozwiązać problem, więc to działa na plus. A nie jesteśmy klientami awanturującymi się, więc nie będziemy robić z tego jakiejś mega afery. Raczej polecamy tego. A jeszcze pozwólcie tylko, że powiem szybko o cenach. 13 zł, 13 euro fish paprykarz. Jest jeszcze wersja za 15 euro bez głów i ogona, niby takie bardziej wytrawne, bardziej dla dzieci. Zobaczcie, jaka to jest duża porcja. To jest naprawdę na dwie osoby nie do przejedzenia. Myślę, że nawet na 3 spokojnie się tym najecie. A ta porcja ryby z ziemniakami kosztowała 13,50. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne ceny. No i pyszne jedzenie. Także I ładne. fineskę tradycyjnie na blogu macie do lokalu. Myślę, że naprawdę nie ma się co zarażać tym, że myśmy mieli drobne niepowodzenie, bo finalnie... To nie jest tu standard, naprawdę. Raczej nie, Po prostu wypadek przy pracy. ale finalnie wyszło super, także chyba polecam. Polecamy. A few moments later. Można powiedzieć, że fuck up nie był końca. No nie było, bo na koniec po rachunku i paragonie wyniknął kolejny, podwójny, w sensie takim, że jakby były, to co wam wspominałem, dwa rodzaje tego fish paprykarza. Był fish paprykarz za 13 jorków, taki klasyczny, najbardziej klasyczny, i drugi był za 15, bez głowy, bez ogona, taki, który się bardziej dzieciom podaje. I jak przyszło do płacenia rachunku, okazało się, że zostałem policzony 30 euro za tą zupę. I wyszczególnione było, że zamówiłem niby ten fish paprykarz bez głowy i bez ogona, gdzie nie zamówiłem takiego. I został policzony jako dwie porcje, dlatego że to jest dla 2 osób. Pomimo tego, że w menu stoi 13 euro i nigdzie nie jest napisane, że w przypadku tego, że jest dla 2 osób, to się to liczy podwójnie. Nie ma w ogóle żadnej informacji, że to jest cena za osobę, a pani też nas o tym nie poinformowała. Zresztą ja ją też pytałam, czy to jest ostre, bo mówiłam, że ja raczej nie będę jeść, bo to... No ja po prostu nie lubię ostrego jedzenia, więc dlatego zamówiłam sobie po prostu rybę. Przy czym przypuszczam, że błąd wynikał raczej z tego, że pani, która nas początkowo obsługiwała, raczej słabo sobie radziła z angielskim i podejrzewam, że po prostu nie potrafiła mi wytłumaczyć tego, że to będzie piszone podwójnie, tylko po prostu nazwała to, że to jest porcją dla 2 osób. No dobrze, no to jak jest dla 2 osób, no to każdy spróbuje, ja zjem tyle, ile mogę, no trudno, no to Tak. przepadnie. Bo ja po prostu chciałem to spróbować, jadąc do tego miejsca. A się później okazało, że to się liczy razy 2, gdzie na przykład ciekawa sytuacja, bo że za chwilę do stolika obok naszego dokładnie taka sama porcja makaronu, dokładnie w takiej samej misce, taka sama górka, taki sam garnek zupy poszedł na 4 osoby. No i ciekaw jestem, czy zapłacili za niego 60 euro, dlatego że był dla 4 osób. No nic, w każdym razie no... powiedzieć, no mieliśmy też dzisiaj trochę inne plany, bo mieliśmy pojechać jeszcze do kolejnych 2 miejscowości, takich typowo winiarskich tutaj, na degustację win, żeby wam trochę o tych winach poopowiadać. No a w związku z tym, że straciliśmy 2,5 godziny na obiad, a jesteśmy po nieprzespanej nocy, no to po prostu to odpuszczamy i jedziemy do... Tak, jedziemy do Słoweńskiego Brodu, bo tam znaleźliśmy fajny nocleg, a to też jest ponoć bardzo ładna miejscowość, więc się jeszcze z nią chcemy zapoznać, a ja jestem od wczorajszej 8 rano, 10 minut spałem w sumie, nie licząc pracy, setek kilometrów przejechanych samochodem, upału i tak dalej, po prostu boję się, że w pewnym momencie wyczerpie mi się bateria, więc wolę być gdzieś już bliżej miejsca, w którym będziemy nocować. Jakbym musiał powiedzieć, że dzisiaj idzie śpinkać. No i tyle. Także widzę, że zrobił nam się chyba faktycznie vlogowy odcinek, jest drama, jest content. Ale my nie chcemy robić dramy. No po prostu tak wyszło. No. Wyszło. I nadal uważam, że restauracja jest fajna. I jest po fajna. prostu zesrała się sytuacja jedna. Od jednego punktu do drugiego, no po prostu źle trafiliśmy, no jakieś takie po prostu koincydencja. No i tyle, no ja ich nie skreślam zupełnie. Tak, jedzenie naprawdę było dobre, broni się, wystrój jest fajny i kelner, który nas obsługiwał później, naprawdę no mistrz, jeśli chodzi o obsługę kelnerską i o zarządzanie interwencją kryzysową, bo można tak to powiedzieć. Natomiast te wcześniejsze panie
no po prostu dały ciała i tutaj jakby no nie ma usprawiedliwienia. No po prostu nie ma usprawiedliwienia. No i zawsze do końca warto być człowiekiem. No, każdy z nas kiedyś popełnił jakieś błędy, czy w pracy, czy w życiu. No zdarza się, warto się po prostu przyznać do błędu, jak spróbować to naprawić. Ten pan naprawiał ze swoją koleżankę, która no niestety nie umiała do końca się przyznać. Ale myślę, że gdybyśmy tutaj byli drugi raz, to zdecydowanie dalibyśmy Tak, ja bym na pewno dał drugą taką szansę, bo jedzenie, jakby cała ta otoczka jest super, więc tym, że nie ma co zrażać. Dobra, nie nudzimy już. Tak, gadamy i gadamy. Jedziemy dalej. Śniadanie jemy w Slawońskim Brodzie, czyli chorwackim mieście na granicy z Bośnią i Hercegowinem. Tuż obok przepływa rzeka Sava, na której jest ustanowiona granica pomiędzy tymi dwoma państwami. No i trzeba jeszcze spróbować coś lokalnego. Za mną chodził od wczoraj kulen, czyli taka slawońska i barańska kiełbasa paprykowana, która jest zrobiona z mięsa wieprzowego, ale takiego bardzo dobrego, bez tłuszczów, jakichś chrząstek mielonych. No i oczywiście bardzo, bardzo mocno nafabrykowanego miejscową papryką, z której oczywiście ten region słynie. No i taka kiełbasa jest wędzona na zimno w dymie drewnianym i sezonowana czy dojrzewająca od 3 do 6 miesięcy. Więc mam taką tortilkę z tą kiełbasą. W smaku podobny do pepperoni włoskiego. Na pewno bardziej do pepperoni niż do chorizo hiszpańskiego, ale dobre. Bardzo delikatnie pikantna, ale nadal też jesteśmy na Bałkanach przecież. No więc co mamy tutaj? Kasia sobie zamówiła byrek, ale byrek nie tym razem z serem, jak zawsze bierze, a tutaj podają z jabłkiem. Czyli na słodko. Fajna taka marmoladka. No i co do tego? Jogurcik. Śniadanko pierwsza klasa, także posilamy się i lecimy na twierdzę. Gdybyście mieli ochotę na trochę historii, to w mieście nie ma za dużo zabytków, ale są pozostałości po twierdzy obronnej, też z czasów Habsburgów. Można powiedzieć, że jest ona w takim zamyśle podobna do twierdzy Kłodzko, tym bardziej, że mury obronne miały kilka pierścieni i były ułożone właśnie w taką gwiazdę, czyli tak jak w Kłodzku kleszcze. Z jednej i z drugiej strony ostrzał i wróg zostaje złapany w takie kleszcze, więc twierdza miała być nie do zdobycia. Chociaż zakładano, że gdyby jednak ktoś spróbował, no to zajmie im to jakieś 46 dni, natomiast nikt nie sprawdził tego w praktyce. Na ten moment tutaj jest Urząd Miasta, szkoła muzyczna, w jednym z budynków są galerie, natomiast są to ruiny. Nasza twierdza Kłodzko jest zdecydowanie lepiej zachowana. Tutaj jest bardzo dużo zaniedbanych budynków. No myślę, że szkoda, bo tereny są fajne i można byłoby tutaj zrobić naprawdę fajne miejsce z tego. Niedaleko Slawońskiego Brodu, nad rzeką Sava, jest jedna z najpiękniejszych rzecznych plaż w Europie. I muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę niezwykłe miejsce. W otoczeniu zieleni można sobie odpocząć, a jesteśmy tak naprawdę na samej granicy z Bośnią i Hercegowiną, bo tutaj mamy Chorwację, a po drugiej stronie rzeki jest już Bośnia. I to, co jest tutaj w ogóle bardzo fajne, to ta plaża jest taka piaszczysto-żwirkowa i można powiedzieć, że muszelkowa, bo wszędzie jest tutaj pełno muszelek, ale ja nie zachęcam do zbierania muszelek, bo wiem, że mnóstwo ludzi je zbiera, ale pamiętajcie, że to jest zaburzanie tego ekosystemu, więc muszelki mają być tam, gdzie są. Można na nie popatrzeć, podziwiać, ale nie zabieramy ich do domu. Miejsce jest naprawdę świetnie przygotowane, bo jest bardzo dużo miejsc parkingowych. Są takie zacienione miejsca, gdzie wtedy, kiedy nie będziecie się chcieli opalać, można po prostu odpocząć w cieniu drzew. I są miejsca przygotowane takie grillowe, więc możecie przyjechać tutaj ze znajomymi, ze swoim jedzeniem i po prostu świetnie się bawić. Cicho! Między basenem miejskim a ośrodkiem rekreacyjnym z plażą mamy kolejną niezwykłą rzecz, a mianowicie ulicę Splawarską, która nazywa się tak dzięki splawom. Splawy, czyli domki takie pontonowe na wodzie. I tych domów jest tutaj naprawdę sporo, bo prawie 100, a ich historia sięga lat 80. XX wieku, kiedy zaczęły się pojawiać właśnie takie pierwsze domki na wodzie. Na początku to były takie domki bardziej letniskowe, natomiast na dzień dzisiejszy część z nich jest zamieszkała przez cały rok i co ciekawe, każdy z nich ma swój adres, tak żeby bez problemu listonosz mógł dostarczyć tam pocztę. Część mieszkańców uprawia warzywa też w takich skrzynkach na wodzie i 25 sierpnia co roku
Jest takie symboliczne zakończenie lata i dzień Splawara. I w ogóle mieszkańcy, którzy żyją w tych domkach, są też zrzeszeni w ramach takiego stowarzyszenia, które promuje ekologię i bardzo często organizuje tutaj na rzece Sava takie akcje sprzątania rzeki i dbania o tą okolicę i środowisko naturalne. Wjeżdżając do Barani i przejeżdżając przez te wioski, wioseczki, zobaczycie coś, co powinno przykuć wasz wzrok. Mianowicie zabudowa, która jest troszeczkę odmienna od tych wsi, które są znane u nas. A mianowicie te domy, które są ustawione węższym bokiem do ulicy. A wejścia czy ogrody są od tego dłuższego boku, który nie jest do ulicy. U nas jest to zupełnie inaczej. Taka zabudowa nazywana jest rzędówką bądź rzędową, czy tutaj w Barani zabudową szczytową. I jest charakterystyczna właśnie dla Barani, a i także dla wielu wsi z czasów habsburskich. Mianowicie te działki były bardzo wąskie, ale bardzo głębokie i tak było po prostu łatwiej te domy ustawić. W tym odcinku to już niestety wszystko, jednak pozostajemy w temacie bałkańskim i ruszamy do Bośni i Hercegowiny. Do zobaczenia.